Pora odwiedzić zamek, ostatnia lokacja, w której jeszcze nie byliśmy. Obraz w pierwszym pokoju przedstawiała wszystkie lasy, widać pomarańcz po lewej, zieleń na dole, biel po prawej i czerń na górze. Niebieskie to rzeka oczywiście, powyżej jest zamek. Z początku nie rozumiałem co to jest, a niebieski kolor przypominał mi o Bonnie. Zamek jak zamek, ale podoba mi się tutaj, że tak samo jak w innych lokacjach starają się, żeby pokoje nie były identyczne. Zawsze są jakieś różnice. Na przykład w rogach pokoju zawsze wrzucałem jakiś inny rodzaj kwiatów, a czasami pojawiają się inne rzeczy jak beczki. Pokoje muszą być do siebie podobne, tak samo jak lasy są identyczne, ale wszędzie tutaj dzieje się coś nowego. Warte uwagi też jest to, że w całym zamku nie ma żadnych przeciwników, nie musimy walczyć, nie ma tutaj żadnych silniejszych mobków, także pora po prostu spotkać się z królem. Albo i nie. Chciałem się trochę bardziej przygotować do walki, zwłaszcza, że znalazłem 2 Emerald Coiny w Zamku Króla. Na obecnym nagraniu mam już wszystkie możliwe ulepszenia, za pierwszym razem brakowało mi dig, ale teraz grałem i nagrywałem drugi raz, bo mam nowy komputer, teraz cutscenki powinny mi się normalnie nagrać, a nie w 2 FPS-ach. Po drodze też używam nowego nagrania na całym odcinku, bo to nowsza wersja. Po lokacji porzucane są notesy, które opowiadają pewną historię króla. Każdy notes nazywa się od nocy, noc pierwsza, noc druga i tak dalej, strasznie FNAF-owo. Pierwszy notes mówi, że ojciec zmarł tydzień temu, więc możemy zgadywać, że w tym czasie syn ledwo co wstąpił na tron. Stary król prowadził pewne badania, miał książki, które opisywały badania, młody król wiedział, że będzie musiał się za nie wziąć, zacząć je czytać, kontynuować pracę ojca, mimo wszystko ociąga się, nie czuje się na siłach. Jak już mówimy o nawiązaniach do FNAF-a, podobają mi się płytki w szachownicy na podłodze, przypominające płytki z Freddy's. Nie mamy nigdzie dokładnie czerwono-czarnych, choć wydaje mi się, że to wystarczająco blisko do czerwono-niebieskich we FNAF 1. Tak czy tak, szachownica to szachownica. Noc druga. Młodemu królowi wydaje się, jakby jeden z obrazów zaczął na noc coś pokazywać. Wydawało mu się, że ma urojenia, obraz patrzył raz na niego, raz na jedną z książek jego ojca. To była jedna ze starszych książek mówiących o duchach. Stary król wierzył, że istoty zabite przez inne istoty mogą żyć dalej pod postacią duchów. Śmierć z przyczyn naturalnych sprawia, że po prostu znikasz, ale świat dawał ci drugą szansę, jeżeli zostałeś zamordowany. Wydaje mi się trochę ciekawe, że w zamku możemy zobaczyć obrazy przedstawiające zwierzęta z grupy Popgoesa, łasica, borsuk, wiewiórki, kruk. Zastanawiam się, czy jest w tym jakiś głębszy sens, czy stary król znał ten gang, czy może nowy król zbierał ilustracje przedstawiające jego wrogów, bo bądź co bądź to oni byli ostatnią linią obrony. Noc trzecia. Młody król nie jest pewny, czy jego rola króla ma jakiś sens, nic nie robi, żyje sobie spokojnie, nikt od niego nic nie chce. Dlatego też czuje, że powinien znaleźć cel w życiu, czy coś, z czego jego ojciec byłby dumny, coś nadzwyczajnego. Ogólnie cały czas czuję od tej gry nawiązanie do Popgoesa 2, ale widać też różnicę. Jeżeli uznalibyśmy króla za odpowiednika Simona Delaina, to on był odpowiedzialny za śmierć swojego ojca i nie chciał, żeby ojciec był z niego dumny. Było zupełnie na odwrót i chciał zniszczyć dziedzictwo Fritza. Chyba że patrzymy z perspektywy, że Simon Człowiek jest ojcem Simona Robota. Czytanie książek ojca to w tym przypadku szukanie informacji o tym, kim był Simon, jaki był jego cel. Nie wiem, czy te notki mają jakiekolwiek znaczenie obecnie, ale raczej pasują jako wykorzystanie anulowanej historii z The Dead Forest. Noc czwarta. Młodemu królowi wydaje się, że jego ojciec wciąż tutaj jest. Nie wydaje mu się, że oszalał, choć zgodnie z notatkami ojca istoty mogą popaść w szaleństwo, jeżeli są w pobliżu paranormalnych istot. Książka nazywa ten stan korupcją i w dosyć prosty sposób nawiązuje do tego, co dzieje się w grze. Młody król mówi, że stary nigdy z tym nie eksperymentował, a przynajmniej wydaje mu się, że tego nie robił. Noc piąta. Przyszło mi coś do głowy. Ostatni noces nie podaje nam żadnych danych, ale to jest taki punchline po wszystkim, czego dowiedzieliśmy się z poprzednich notesów. Młody król postanowił kontynuować pracę ojca, stworzył te promienie i siła jest paranormalna, korumpuje zwierzęta, a potem zwierzęta najwyraźniej umierają i są odrodzeni pod postacią martwych zwierząt. Znając całą historię, możemy w końcu walczyć z królem. Gdy spotykamy króla, ten oczywiście zauważa, że Popgoes próbuje pokrzyżować jego szyki, mówi też, że Popgoes nie rozumie jego wizji. Bycie martwym przynosi ogromne korzyści i możliwości, bez jedzenia, bez picia, bez snu, bez oddychania. To spokojne życie, jeżeli możemy to w taki sposób nazwać. Król wiedział, że nikt by się na to nie zgodził, więc zaczął od pokazywania efektów. Miał nadzieję, że zwierzęta po prostu pozwolą, żeby to się rozwijało własnym tempem, że nie będą miało wyboru, poddadzą się, staną się częścią jego planu. No jak mogliśmy się domyśleć, królem jest Freddy. Freddy szaleniec ma 1200 żyć i 75 ataku. Wcześniej miał tylko 1000 żyć, 50 ataku, ale był boostowany w następnych aktualizacjach.
Jeżeli mam tutaj budować jakieś teorie, to wydaje mi się, że ignorując nawiązanie do anulowanego sequela, w obecnej fabule gang Freddy'ego symbolicznie reprezentuje śmierć i szkody, jakie prowadziła za sobą pizzeria Freddy'ego Fazbeara. Te roboty są obecnie symbolem śmierci, roboty były nawiedzone, lokacja była znana z zabójstw i obecnie w 2024 roku Freddy's jest dawno zamknięte, Freddy's jest martwe. No i Freddy chce pociągnąć Popgołsa za sobą, jak jeszcze tego dowiemy się w głównej grze. Nie wydaje mi się, żeby Fritz miał to na myśli, kiedy projektował grę do lokacji, to jest taki symbolizm ważny dla gracza, ale mogę się domyśleć, że Fritz zrobił tutaj z Freddy'ego złoczyńcę z powodu jakichś własnych niemiłych wspomnień z tą lokacją. Choć akurat postaci wydają mi się być klasycznym zestawem z Freddy's, a nie tojami, których Fritz się boi. Jak mogliście się przyjrzeć, Freddy ma swoją specjalną mechanikę, którą są promienie. Te promienie mają wpływ na nasze ataki. Co czwarty promień jest innego koloru, na czerwonym nie dzieje się nic, na żółtym zadaje powiększone obrażenia, a na fioletowym obrażenia odbijają się w moją stronę. Ciekawa mechanika według mnie. Czwarty promień zaświeca się na bardzo krótko, więc trzeba mieć albo dobry refleks, albo ryzykować trafienie w dobry kolor. Ale można też nie ryzykować, atakować na czerwonym. Król jest zboostowany w porównaniu do tego, co działo się wcześniej, bo właśnie strategia starczą była trochę przesadzona. Wciąż jest silna, ale tym razem musimy unikać krytycznych ataków Freddy'ego. Krytyk z jego strony niszczy naszą tarczę i zadaje 1,5 obrażeń. Walka poszła w miarę łatwo dzięki temu, że spamiłem tarczami, które miałem. Nie martwię się o nie, bo to finalna walka w całej grze. Zmysł chomikowania itemów mógł już zapomnieć, co tutaj się dzieje. Freddy mówi nam, że pożałujemy swojej decyzji, że w końcu zginiemy naturalną śmiercią, nie będziemy już mieli drugiej szansy, po prostu przestaniemy istnieć. Plan Freddy'ego miał jakieś swoje podłoże, nie był jakoś bezpośrednio zły, rzeczywiście chciał pomóc zwierzętom w lasach pokonać śmierć. Można się zastanawiać, ile miał w tym racji, ile z tego życia byłoby prawdziwym życiem, jak korupcja wpływa na zwierzęta, ale to już nie pora na takie filozoficzne rozkminy. Co Freddy został pokonany w królestwie zwierząt, wraca wcześniejszy porządek. Po powrocie do ogrodu pozostali z gangu gratulują Popgołsowi zwycięstwa. Koniec. Choć trzeba by na pewno? No oczywiście przeszliśmy główną fabułę, jak to FNAF-owe fangame mają w zwyczaju, musimy odnaleźć też sekretny ending. Mieliśmy już glitcha Bonnie, nie doszliśmy do tego, co on oznaczał jeszcze, dlatego trzeba się wycofać i znaleźć drugie zakończenie. Jeszcze z początku powiem o drobnych sekretach, na które wpadłem. W martwym lesie pod koniec gry spotkałem złotego zwierzaka. W każdej lokacji przeciwnicy dają nam minimalną szansę na pojawienie się złotego mopka, a pokonanie go da nam dużo hajsu. Szkoda, że dostałem go dopiero pod sam koniec, ale kit, bo przydał mi się w kupowaniu soundtracków. Odkryłem też, że jeden Emerald Coin był trzymany przez Sarę i trzeba było z nią porozmawiać drugi raz po ostatnim dialogu. Za pierwszym razem męczyłem się długo za znalezieniem sekretu, ale tak szczerze, to znajduje się w dokładnie tym samym miejscu, w którym znajdował się w pierwszym Popgoes Arcade. Tam wchodziliśmy do zamku, a od razu po lewej od wejścia znajdowała się fałszywa ściana, przez którą mogliśmy przejść. W przypadku Arcade 2020 nie jest to aż tak proste, ale wciąż sekret znajduje się przy ścianie po lewej. Wychodzimy z poprawnej części gry, idziemy mniej więcej tam, gdzie glitch prowadził nas wcześniej i znajdujemy bonusową skrzynię z kluczem. Po zdobyciu klucza idziemy do fontanny przed wejściem do martwego lasu i dopiero teraz zaczyna się zabawa. W różnych częściach lasu znajdujemy dziwne czarne części, możemy się domyśleć, czym one są. Warto też zwrócić uwagę na to, że możemy trzymać przy sobie tylko jedną część, więc nie ma sensu szukać ich wszystkich od razu. Ja tak robiłem, potem nie wiedziałem, co się dzieje, zapomniałem, w których lokacjach już byłem, a w których jeszcze nie. Musimy znaleźć tą część, zanieść pod fontannę i dopiero potem iść po następną.
Jest po jednej z nich w każdej lokacji, w ogrodzie, w 4 lasach, w zamku, łącznie 6 części. Znajdź ją. Wracamy do znanej już tam studni i trafiamy do minigierek z FNAF trójki. Przechodziliśmy przez nie w oryginalnym PopGosie, a teraz jest tutaj coś więcej. Przechodzimy przez minigierkę Happy's Day, jako że sama ta nazwa Happy's Day dostała dużo głębszego znaczenia w niedoszłym The Dead Forest. Jumpscare Black Rabbita jest w tej grze, jak był oryginalny, tym razem trochę bardziej szalony, ale nie jest to poprawny sposób, w jaki ta minigierka powinna być pokonana. Nie powinniśmy walczyć z Black Rabbitem, a bronić się cały czas. Używanie przedmiotów też jest dozwolone, ale uważajcie, żeby nie założyć sobie kolczastej tarczy, która odbije ataki Bonniego samego. Ze zgliczowanej walki wyjawia się Bonnie i chce z nami porozmawiać. Próbuje się uspokoić, prosić, żebyśmy jej nie atakowali, ale ona atakuje nas, bo nie jest w stanie tego kontrolować. Różnica jest oczywiście taka, że ją najwyraźniej boli to, co robimy my, a nas nie bolą jej uderzenia. Pewnie sam jumpscare bolał, ale to tutaj to tylko punkty na ekranie. Bo nie jest częścią kodu, czuje co się dzieje w środku, nawet po części kontroluje to, co tu się dzieje. Bo nie badała coś, jej badanie okazało się prawdą. Zginęła z ręki innej duszy i teraz żyje w ten sposób. Praktycznie to samo, co wynikało z notatek Freddy'ego. Nie jestem pewny już, czy te notatki po prostu były w tej grze, czy może są wynikiem tego, że Bonnie tutaj coś namieszała.
Zaczyna czuć się coraz bardziej komfortowo w swojej pozycji. Mówi nam, kim jest, Bonnie Glade, córka właściciela. Wie dużo o tym miejscu i nawet kojarzy dzieciaka, który gra na arkadówce. Najwyraźniej stały klient. Kiedy z nami rozmawiała, pozwoliło to jej się uspokoić, może teraz opuścić grę, pójść gdzieś indziej i znaleźć nowe ciało. Zgaduję, że najlepiej takie, które nie krzywdzi jej samej. W momencie, w którym uwalniamy Bonnie, nie ma już jej w grze po prostu. Nie możemy zrobić nic więcej, nie możemy przywrócić jej do gry, to byłoby okrutne. Jest jakiś niekanoniczny sposób w menu, żeby cofnąć się do stanu sprzed zniknięcia Bonnie. To mniej więcej tyle z gry, zostało jeszcze nam tylko jedna rzecz do zrobienia. Wymaksować wszystko na 100% i zobaczyć ostatni sekret, jaki tu mamy.
ten Pop Ghost to już nie jest to, co kiedyś widzieliśmy. Oryginalny Pop Ghost to po prostu następny toy animatronik postaci, było mocno inspirowane tamtymi designami. Tutaj patrząc nawet na same ręce, na ubrania, na twarz, wszystko jest inne. To coś znacznie większego niż po prostu odświeżone tekstury, które dawał nam Reprinted. Ten Pop Ghost wygląda naprawdę jak coś nowego, wygląda strasznie ciekawie. Dziękuję za oglądanie tej serii. Przepraszam, że tak długo się męczyłem, żeby to wszystko po kolei wypuścić. Mogę wam powiedzieć tylko ściągajcie i grajcie Pop Ghost.